Cześć! Zamkiem, który przygotowałem na dzień dzisiejszy dla Was, jest kurtka z firmy Smith Locker. Jest to jej największy model GS 70 mm. 70 mm z racji tego, że tutaj w tym momencie szerokość tego body, tego korpusu to 70 mm. No jest to kurtka dostępna w pewnej sieci w Polsce, bardzo popularnej. No tam ją można nabyć, można powiedzieć chyba we wszystkich rozmiarach, bo ona występuje, to jest jej akurat największy rozmiar, ale występuje również i w mniejszych. Co ją charakteryzuje? Bardzo duże, bardzo ciężkie, masywne body, wykonane praktycznie w całości w tym momencie z jednolitego bloku mosiądzu obrabianego. Jak widzicie, no jest to kawał metalu. Szekla. Szekla, która jest tutaj w tym momencie wynosi, no jej grubość to jest chyba 11-12 mm, o ile dobrze pamiętam. Jest hartowana, co jest tutaj bardzo ważne, jeżeli chodzi o twardość tego metalu, jeżeli chodzi o jego ewentualne destruktywne cięcie, bądź ewentualnie jakiekolwiek inne niszczenie. Po tej stronie i po tej stronie ma tak zwaną gardę, czyli ochronę tej szekli, służącą w tym momencie do obrony tej szekli przed destruktywnym podejściem, jakimiś, no nie wiem, nożycami z tej albo z tej strony. W momencie, kiedy założymy tutaj okucie i ta kutka jest założona w ten sposób, no mamy tutaj bardzo niewiele miejsca, żeby do niej podejść, bardzo utrudniony dostęp, no i to jest założenie producenta, jeżeli chodzi w tym momencie o zabezpieczenie tej szekli. Ogólnie zawsze jest to dobrym rozwiązaniem. Wszystkie kłódki z zabezpieczoną szeklą są zdecydowanie lepsze niż z odsłoniętą. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, no, otwór jest paracentryczny, bo jest dość wąski, jest węższy niż na pewno w podobnego typu konstrukcjach, co jest tutaj in plus. Sam klucz, już Wam pokazuję, jak widzicie jest dość fajnie cięty, mamy tutaj góry, mamy tutaj doły, bitowanie jest zdecydowanie zróżnicowane. Wsadzę sobie ten kluczyk tutaj, żebyście zobaczyli, działa to bardzo dobrze. Oczywiście jak najbardziej. Jest to kutka automatyczna. W środku, jeżeli chodzi o szymowanie, możecie zobaczyć w tym momencie, jak wyglądają nasze rygle, bo są to rygle trójkątne. Zresztą widać to w cięciu, które jest w szekli. Można by próbować je w tym momencie obejść shimem, ale myślę, że tutaj z racji tego, że mamy tutaj w tym momencie ochronę szekli, no będzie to trudne. Nie próbowałem oczywiście tego robić, bo no nie jest to jakby tutaj moim priorytetem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samo shimowanie, no wydaje mi się, że jest raczej tutaj zdecydowanie utrudnione, także tutaj pod tym względem jest to dobrze na pewno zabezpieczony egzemplarz. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, no widzicie, wygląda to w ten sposób. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować przy otwieraniu tej konstrukcji. Ja ją sobie tutaj odłożę na chwilkę, bo ona jest dość ciężka i niewygodnie się będzie opowiadało o narzędziach. Napinacz górny Lovelock Tools, znany Wam, grubość 8 mm, 0,8 mm. No oczywiście będziemy stosować go jako napięcie od góry otworu. Hak od Mokiego, również Wam dobrze znany, standard hook, w round tipie grubość 0,5 mm. Zobaczmy, jak się ta konstrukcja nam tutaj spisze. Ja sobie ją tutaj oprę, ponieważ tak będzie wygodniej. Oczywiście umieszczamy nasz napinacz u góry. Napięcie, tak bym powiedział, lekkie, może tak lekko zachodzące na średnie. Sprawdzam pierwszy pin. Tak, lekkie kliknięcie. Pin numer 2. Pin numer 2, zobaczymy. Lekkie kliknięcie również. Pin numer 3, nic. Pin numer 4, nic. Pin numer 5, nic. Pin numer 6, zobaczmy. Lekki klik. Wracam do naszej jedyneczki. Lekko kliknęła znowu. Pin numer 2, nic. Pin numer 3. Pin numer 3, teraz by chciał coś chyba powiedzieć, ale nie, tu jest pusto. Pin numer 4. Delikatny klik. Pin numer 5, nic. Pin numer 6, delikatny klik. Zobaczmy sobie w tym momencie dalej. Wracamy z powrotem. Pin numer 1, pin numer 2, pin numer 3, pin numer
3 tutaj delikatnie chyba chciał coś powiedzieć. Ale sprawia wrażenie ustawionego teraz. Pin numer 4. Delikatny klik. Pin numer 5. Teraz bindujemy. Jest klik wyraźny, tutaj słychać. I pin numer 6. I tak wygląda, moi drodzy, otwarcie tej konstrukcji. Proszę bardzo. Rdzeń jest całkowicie przekręcony. Ale to nie jest generalnie to, co chciałem Wam pokazać, bo mamy tutaj pewien problem związany z tą kłódką. Postanowiłem Wam to pokazać z racji tego, że ten model jest naprawdę bardzo popularnym modelem. Ja sobie pozwolę to tutaj w tym momencie, pozwolę Wam tutaj sobie napiąć to jeszcze raz. Tym razem użyjemy czegoś takiego jak rake. To są tak zwane grabki po polsku, ale to jest ogólnie Triple Peak Bogota. Można powiedzieć w takim oryginalnym znaczeniu. I teraz popatrzcie na to. Napinam go sobie oczywiście lekko, wsadzam tego rejka i tym rejkiem się po prostu rusza w środku, podbijając poszczególne piny. Zwróćcie uwagę, jak szybko otworzyliśmy tą konstrukcję. Ona jest w tym momencie całkowicie nieodporna na coś takiego jak pikowanie. Być może jesteśmy w stanie w tym momencie dorzucić jej kilka plusów w związku z tym momencie z samą masywnością tej konstrukcji. A jeżeli chodzi w tym momencie o szekle, bo na pewno to jest w tym momencie bardzo fajne i jej ochronę i samą masywność korpusu. Ale mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o pikowanie, ta kłódka jest naprawdę łatwo dostępna i naprawdę bardzo łatwo w tym momencie otworzyć ten rdzeń. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Jeżeli uważacie, że ten materiał był wartościowy, jeżeli uważacie, że ten materiał był dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i ode mnie, tak jak powiedziałem, wszystko. Widzimy się następnym razem. Hej!